W Brazylii serial już nie cieszy jak kiedyś. Nawet seks jest normalny. Nienormalny. Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak wiecie, strasznie dużo się dzieje. Mam zaległości, nie sposób to ogarnąć, takie tempo tego wszystkiego. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo jeszcze nie miałem kamerki, jednak mi kamerka padła. Umarła całkowicie, nie dało rady jej zreanimować. Wczoraj nie miałem kiedy, dzisiaj na szybkiego kupiłem jakąś kamerkę. Mam nadzieję, że obraz nie jest najgorszy z niej. Oczywiście jak dozbieram, uzbieram, zarobię na reklamach. Nie żartuję, ale jak uzbieram, kupię na pewno o wiele lepszą kamerkę. Ta jest taka awaryjna, żeby po prostu dalej móc nagrywać, dalej mówić. Nie robić przerw, bo nie można sobie pozwolić na przerwy, bo widzicie, 1 dzień przerwy, 2 dni przerwy, a tu tyle się dzieje. Alfons Nawrocki pokazuje swoją prawdziwą twarz, ale o tym oczywiście też nie omieszkam wspomnieć, omówić, tylko że już w następnych dniach, dzisiaj niby to jest, jak to się mówi, woda po kisielu, ale może też nie do końca, bo mogłem o tym mówić w dniu Konstytucji 3 maja. Mogłem, ale nie mówiłem. Powstrzymywałem się. Dlaczego? Bo to 3 maja, a w końcu to święto nas wszystkich. Ale dzisiaj nie sposób się nie odnieść do tego, nazwijmy to w cudzysłowie, przemówienia Dudy, wykrzyczanego z wdziękiem takiego prowincjonalnego Sant'Apera, w którym chyba, w niezmierzonej autokrytyce wykrzyczał o wszystkich swoich własnych nieprawidłowościach, jakie popełnił, znieważając konstytucję, łamiąc praworządność, a tym samym podważając ustrój konstytucyjny Polski. Tylko dlaczego toczył tym obłędnym wzrokiem po przedstawicielach aktualnie rządzącej koalicji? Duda, nawet ta autokrytyka nie wybroni ciebie przed Trybunałem Stanu. Jeśli tak się stanie, to więcej głosu na obecnych koalicjantów, jeśli się tak nie stanie, to nie wiem, czy mój głos na obecnych koalicjantów oddam, bo oczekuję rozliczenia 10 lat dewastowania ustroju naszego państwa, między innymi też, a może głównie przez Dudę. Za ten niebezpieczny proceder, który Duda do spółki z PiS-em uprawiał, kara musi być. Twórcy Konstytucji 3 maja walczyli, aby nie było Polski Kaczyńskiego, Dudy, chama i plebana. Watykan i polski Kościół poprosił Rosję o zbrojną interwencję przeciwko Polsce, przeciwko Konstytucji 3 maja, przeciwko własnemu narodowi. To Kościół, i to trzeba przypominać też na każdym kroku, bo oczywiście o tym jakoś dziwnym trafem zapominają, to Kościół załatwił Polsce rozbiory. Ale wracając do tego całego przemówienia Dudy, w święto Konstytucji, a jej zdrajca, jej notoryczny łamacz, że tak powiem, przemawia i opowiada o chrześcijaństwie. Dokładnie o tym samym, których biskupi dokonali Targowicy. Czy ten człowiek, nie ma wstydu
Czy ten człowiek nie zna historii? Powiem wam tak, słuchając tego ostatniego przemówienia Dudy z okazji 3 maja, należy pamiętać o znaczeniu słów prezydenckiej przysięgi, która brzmi: uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. No, nie dość, że sługus pisowski to jeszcze krzywoprzysięzca. I jestem pewien, że Duda zapisze się na kartach historii nie jako mąż stanu, tylko jako największy destruktor demokratycznego porządku prawnego w Polsce. Ten ikoniczny hipokryta, człowiek całe życie na kolanach, człowiek bez kręgosłupa moralnego i po prostu marny aktorzyna. Bo tak naprawdę w moim przekonaniu Duda to jest takim niby prezydentem, człowiekiem, który nie dorósł do swojej roli. Bruździ, niszczy, wrzeszczy, przeszkadza. Następnym razem, moi drodzy, pomyślcie dobrze, kiedy, nie wiem, powiecie, napiszecie: nie idę na wybory, bo nie mam na kogo głosować. Tutaj przypominam, że Duda sam się nie wybrał. Kto nie poszedł na wybory, też dokonał tego wyboru. Właśnie tego osobnika. Moi drodzy, może któryś z was jest w stanie sensownie wytłumaczyć, dlaczego on na tych przemówieniach tak drze tego ryja. Powiem wam, że już niejednokrotnie to zdjęcie oglądałem, które tu widzicie. I jak obejrzałem je z komentarzem w postaci z cytatu pana Tadeusza o Jankielu, to tutaj przypomniał mi się pewien cytat z 13 księgi autorstwa Fredry. Jaja na dół jak balony, jak niepierdolnie pierdolony, aż kondomy z górnej półki szybowały jak jaskółki. No, powiedzcie, czy do tego polskiego ducze, kieszonkowego ducze, to idealnie nie pasuje. Bo powiem wam, że ten, no, jakby na to nie patrzeć, oczywiście pisowcy byli zachwyceni, ale dla mnie to był po prostu obrzydliwy występ tej polskiej wersji, pisowskiej wersji Ducze, który bredził o przestrzeganiu konstytucji, o łamaniu prawa. Taki typowy pisowski kłamca i ten podbródek, wrzask, groźna mina, ten taki typowy operetkowy Ducze. Ten zawodowy łamacz konstytucji, sługus Kaczyńskiego, mówi o praworządności. Ja powiem wam, że to był kolejny dowód na to, że pisowcy jak i Duda szykują się do przegranych wyborów prezydenckich i oczywiście nieuznania tych wyników wyborczych. Bo jakby na to nie patrzeć, jeśli przez 10 lat jego kadencji z najniższych pobudek dla własnych korzyści uczestniczy w demolowaniu państwa, niszczeniu ludzi, nie powinien teraz krzyczeć, grozić, że, nie wiem, pomawiać, że rozliczenia to jest zemsta. Nie. To jest do cholery jasnej elementarna odpowiedzialność za to, co ty i twoi koledzy z PiS-u zrobiliście. I to nie jest zemsta, to jest przestroga, by nikt inny nie poszedł właśnie między innymi Duda twoim śladem. Duda w tym przemówieniu śmiał mówić o zaangażowaniu politycznym prokuratury. No, żart stulecia.
Duda, który zorganizował pisowską bandę bezprawia urzędniczego, komunistów i polityków powoływał na sędziów. No, bezczelność, chamstwo ma swoje granice. Nie wiem, czy Duda chce wojny, by odwołać wybory i dalej trwać na zgubę Polski. No, mam takie nieodparte wrażenie, że do tego właśnie dąży, bo jestem pewien, że cały czas chcieli, chcą i będą chcieli skłócić naród, tworzyć ruski chaos, bo tylko to najlepiej potrafią. I powiem wam tak, słuchając przemówienia Dudy w dniu właśnie święta Konstytucji, no naszła mnie taka smutna, ale nie wiem, chyba uzasadniona i prawdziwa refleksja, że polska konstytucja powoli przestaje istnieć. Realizuje się plan rozpoczęty przez tą PiS-mafię w 2015 roku, a obecnie przejmowany przez inne partie, takie jak Konfederacja. I nie chodzi mi po prostu o łamanie konkretnych przepisów. Chodzi mi o podważanie sensu istnienia czegoś takiego jak zbiór wspólnych wartości. Konstytucja to nadzieja na że różni ludzie mogą spokojnie obok siebie żyć. No jak teraz widzimy, jest to coraz mniej realne. No ale według konstytucji, która powinna nam zabezpieczać, że każdy o każdych poglądach może obok siebie spokojnie żyć, no niestety przestaje to działać, bo mimo różnic, co do czegoś się tutaj, no, można powiedzieć, zgadzamy. Dlatego główna strategia ataku na konstytucję od 2015 roku to dzielenie Polaków na 2, 3 czy nawet 4 plemiona. Przestępców i konserwatywnych, Polaków i Unijczyków, proukraińskich i antyukraińskich, proszczepionkowych, antyszczepionkowych. No ale tego można było znaleźć więcej. No ale skoro jesteśmy podzieleni, nic nas nie łączy, no i konstytucję tak naprawdę można wyrzucić do kosza. Jak doskonale wiecie, no, skłóconym narodem po prostu jest łatwiej rządzić. I tutaj w ostatnim etapie zakwestionuje się wolność słowa, demokrację, co ostatnio robi popularna wśród młodzieży Konfederacja. Już nie mówię tutaj o tym świrze Braunie. No ale Konfederacja tęskniąca za rządami silnej ręki. I oto nadchodzi nad Polskę era takiego trupizmu, chamstwa, głupiej agresji, wyzwisk, poczucia, że one wszystkie razem tworzą wielką politykę. Mają się za wielkich polityków, patriotów, katolików, wiecie, tymi gęby wypchane tymi frazesami. Tylko że Polska no nie ma 200-letniej tradycji konstytucyjnej, przepraszam, a nasze dość młode instytucje demokratyczne zostały w ostatniej dekadzie no, mocno osłabione i nie obronią się przed tym trupizmem, jak to nazwałem, tak jak na przykład amerykańskie. Dlatego powiem wam, mimo wszystko mam wiele nadziei. Nadziei, że może nie my, ale nasze dzieci czy wnuki może dożyją czasów, kiedy to się wszystko unormuje. Bo pan jest dobrym Przez adresatem. 8 lat się zajmowałem tymi naruszeniami konstytucji, których dokonywał Andrzej Duda. Andrzej Duda jest, pamiętajmy o tym każdego dnia, współodpowiedzialny za dewastację polskiej praworządności,
systemu wymiaru sprawiedliwości, nie tylko jako ten, który podpisywał ustawy, ale także jako ten, który inicjował te ustawy, bo przypomnijmy, że w 2017 roku to z Kancelarii Prezydenta wyszły ustawy o Sądzie Najwyższym, nowelizacja o Krajowej Radzie Sądownictwa i te dwie ustawy tak naprawdę przewróciły cały porządek konstytucyjny w wymiarze sprawiedliwości. Andrzej Duda też zaprzysięgał dublerów w nocy, powołał 3,5 tysiąca prawie neosędziów i powoływał ich dalej w ostatnich tygodniach coraz częściej przed wyborami. Andrzej Duda nie przestrzegał konstytucji przez całe 10 lat. Zaczął od, jak to sam nazwał, uwolnienia wymiaru sprawiedliwości, od zadania osądzenia panów Wąsika i Kamińskiego. Czyli wszedł w kompetencje sądownictwa, wszedł w kompetencje trzeciej władzy, naruszając tym samym trójpodział władzy. Więc Andrzej Duda, mówiący o praworządności, o naruszaniu praworządności, jest po prostu hipokrytą i wręcz impertynentem. Moi drodzy, powiem wam tak, ten łabędzi śpiew, te kłamliwe, oszukańcze przemówienie Dudy na święcie 3 maja, no na szczęście ostatnie, człowiek, który łamał nagminnie konstytucję, podpisując antykonstytucyjne ustawy sądownicze, zaprzysiężając w środku nocy dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, powołując podsuwanych mu przez neo-KRS neosędziów, ułaskawiając nieskazanych prawomocnie przestępców, woła o szanowanie konstytucji. Kłamliwie twierdzi, że prezydent ma najwyższy mandat polityczny w Polsce. Otóż nie. W polskim systemie ustrojowym najsilniejszy mandat ma premier, bo ma więcej kompetencji i poparcie demokratycznie wybranej większości parlamentarnej. A Duda może pokrzykiwać, wetować demokratycznie przyjęte ustawy. Duda to był, no delikatnie rzecz ujmując, taki niefortunny wybór i obyśmy takiego nie powtórzyli podczas tych wyborów. I przyznam wam się, że myślałem, niemal byłem pewien, że Duda już osiągnął dno. No ale po tym przemówieniu 3 maja widzę jednak, że jest w stanie przebić to dno i w muł się wbić i je kopać głębiej. Taki typowy pisowski tempak. Prezydent pisowskich miernot, Duda ze święta 3 maja, zrobił sobie prywatny wiec polityczny. I tak jak pomówiłem, to powtórzę jeszcze raz. Tutaj Trybunał Stanu za łamanie konstytucji powinien mieć zagwarantowany. Zgodnie z artykułem 126 punkt 2 Konstytucji RP prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Pojawia się więc całkiem poważne pytanie, czy Duda w ogóle kiedykolwiek przez te 10 lat był prezydentem. I powiem wam tak, patrząc i słuchając jego podczas przemówienia 3 maja, pomyślałem, to nie król, to nawet nie klaun, to nawet nie wizjoner, to po prostu Duda z mikrofonem. Człowiek, który przez dekadę miał problem z trafieniem w konstytucję nawet z odległości 3 zdań, znowu stanął przed mikrofonem i znowu uniósł swoją głowę, zrobił pozę Duczego i zaczął przemawiać. I nie wiem, czy widzieliście to przemówienie, ale kuźwa podczas tego przemówienia napompował się jak ponton w Mielnie i wyszczelił salwę takich narodowo-patetycznych frazesów, które nawet w teatrze amatorskim uznano by za zbyt, melodramatyczne. Tak, moi drodzy, Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej z przyległościami, wygłosił swoje ostatnie przemówienie z okazji 3 maja.
I gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, że to już najwyższy czas, żeby przeszedł do historii, najlepiej w pakiecie z autokomentarzem. To właśnie dostał taki 30-minutowy dowód. Ja nie wiem, chyba mogę zaapelować tutaj do rodaków. Może inaczej, nie ja. Przytoczę słowa Andrzeja. To mój apel do wszystkich rodaków. No tak, zaczął jakby miał ogłosić, nie wiem, ewakuację cywilów z ogarniętego pożarem parkingu. No ale nie, to tylko chciał przypomnieć, że to on tu rządzi. Wielki Andrzej, wielki prezydent. On przez kilka miesięcy jeszcze będzie obiektem westchnień, wzorem do naśladowania. Duda zaapelował do wszystkich, by gremialnie poszli na wybory. I ja też tutaj go popieram. Polacy powinni iść tak gremialnie, tak zwarci na wybory i kompletnie odsunąć tych PiS-szkodników od władzy. Ale wróćmy do Andrzeja. Nie wiem, czy oglądaliście, słuchaliście to przemówienie, ale kiedy Duduś mówił o potężnym mandacie nowego prezydenta, z ust nie padło, no pewnie tylko przez przypadek, nazwisko Nawrocki, choć wypisane miał to na czole jak PIN do karty emeryta. Przemilczał, no, szacunek dla niego, ale że się dusił, żeby nie dodać, najlepiej, żeby był taki jak ja. Przystojny, lojalny, niekoniecznie nadmiernie kompetentny. Ojczyzna to ja i 1050 lat promocji. Prezydent odpalił. Patrzcie, jakie słowo ładne dla niego użyłem. Duda odpalił też sekcję historyczną, no jakżeby inaczej. No, chrzest Polski, było 1000-lecie korony, też było konstytucja 3 maja, no, druga na świecie, wypalił Duda, no jaki on mądry, jaki on oczytany. Jakby sam ją normalnie pisał, a wcześniej osobiście wysłał ją do druku. Chwilami można było odnieść wrażenie, że Duda wziął na siebie nie tylko prezydenturę, ale i obowiązek bycia jedynym łącznikiem między przyszłością a przeszłością. Tak, moi drodzy. Tylko jakimś dziwnym trafem, nie wiem czemu, teraźniejszość jakoś mu umknęła. Oto prezydent Rzeczypospolitej jest wybrany w wyborach powszechnych, aby jego mandat był rzeczywiście silny. To niezwykle ważne. To on będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych. To on będzie czuwał nad przestrzeganiem konstytucji. To on będzie w związku z tym zobowiązany do tego, że w przypadkach, gdy ktoś będzie sprzeniewierzał się polskiej konstytucji, polskiemu prawu, gdy będzie to prawo łamał, niezależnie od tego, kim będzie miał obowiązek zwrócić mu na to uwagę i głośno o tym powiedzieć, że prawo jest łamane, że działa nielegalnie, że narusza zasady, że niszczy polską demokrację i że to jest właśnie naruszenie praworządności. Wtedy, kiedy ostatecznie, cynicznie się śmiejąc, łamie ustawy, a tym samym łamie konstytucję, jej artykuł 7 i wiele innych jej zasad. Konstytucję, która jak kiedyś słusznie, dokładnie w rocznicę dzisiejszego dnia przed laty powiedział prezydent Lech Kaczyński, należy interpretować i czytać tak, jak ją napisano. Mówię to jako prawnik i mówię to jako prezydent Rzeczypospolitej. No oczywiście wspomniał, że Polska zawsze była częścią Zachodu dzięki
chrześcijaństwu, które przyszło przez Pragę. No, brakowało tylko mapy z trasą, jak nie wiem, w Google Maps i opowieści o tym, jak Jezus zatrzymał się po drodze na hot doga w Cieszynie. No. USA, nasz pan Trump, nasz wódz. No, potem to już, moi drodzy, były fanfary. No bo wyobraźcie sobie, że weszła ta część, w której Duda z dumą przypomniał, że dzięki niemu oczywiście Polska nauczyła słuchać się USA. W domyśle słuchać, klaskać, rzucać się na kolana jak wierny szczeniak, który właśnie dostał wizę do Fort Trump. Z troską godną pierwszej żony generała MacArthura Duda wskazał, że to on to wszystko rozpoczął. Ten wspaniały sojusz z amerykańską demokracją, reprezentowaną oczywiście przez Donalda, no, czemu nie Trumpa? No nie, oczywiście przez Dudę i przez Trumpa. No oczywiście, bo nic nie buduje naszej suwerenności tak bardzo, jak absolutna zależność od kaprysów floryckiego miliardera w zbyt długim krawacie, prawda? I powiem wam, że jestem niemalże pewien, że gdyby Duda tylko mógł, to zacytowałby pewnie fragment hymnu Stanów Zjednoczonych i podpisał się pod nim krwią z własnego długopisu. No ale był na tyle wspaniałomyślny, że ograniczył się do takiego pompatycznego Polska silna sojuszami. No i wysłał wszystkim sygnał: słuchajcie Amerykanów, ale tylko tych z Fox News oczywiście, no i tych w czerwonej czapce, no bo żadnych innych, bo to są już lewackie Amerykany i złe Amerykany. No ale Duda jak to Duda, zawsze musiał napompować swoje mięśnie, nie swoje oczywiście też zapewnił, że zakupy uzbrojenia są potężne, społeczeństwo je akceptuje, a przyszły prezydent musi je kontynuować. Po czym wzniósł się na wyżyny patriotycznej kryptoreklamy i oznajmił, że Polska wydaje prawie 5% PKB na obronność. Nie dodał tylko, że 3% z tego to pokazy slajdów w MON i malowanie hełmów na zielono, oczywiście zarządów PiS-u. No i tu zaczęła się prawdziwa pantonima absurdów w wykonaniu Dudy. No bo Duda z taką powagą grabarza opowiadał o tym, jak ważne jest przestrzeganie konstytucji. Tak, ten sam Duda. Trzeba ją czytać tak, jak ją napisano, mówił Duda, który przez 10 lat z uporem czytał ją jak, nie wiem, menu w chińskiej knajpce. Palcem po omacku, bez zrozumienia znaków. To tak mniej więcej Duda czytał konstytucję. Zaproponował, by nie szukać ukrytych znaczeń i nie interpretować jej jak prawnik. Czyli mniej więcej konstytucję interpretować tak, jak Jarosław chce. No ale to jest, powiem wam, ciekawe, bo sam nim niby jest, mówię o Dudzie, że jest niby prawnikiem, ale jego relacja z prawem przypomina związek taki z takim toksycznym partnerem. Raz całuje, raz wybija zęby. To mniej więcej tak wygląda. Duda zapowiedział, że przyszły prezydent powinien
dokończyć to, co on zaczął. Oby kurwa nie. No, ale co takiego? No, nie wiadomo. Może chodziło o dokończenie rozmontowywania sądów, może nie wiem, o montaż kolejnych elementów patriotycznej dekoracji. No nie wiem, może chodziło o dokończenie kadencji poprzez niedopuszczanie zbyt rozgarniętego następcy. No ale jedno, moi drodzy, wiemy na pewno. Duda chce, żeby przyszłość wyglądała jak on sam. To znaczy jak odbicie z krzywego zwierciadła w pałacu luster na jarmarku. Konstytucję, która jak kiedyś słusznie, dokładnie w rocznicę dzisiejszego dnia przed laty powiedział prezydent Lech Kaczyński, należy interpretować i czytać tak, jak ją napisano. Mówię to jako prawnik i mówię to jako prezydent Rzeczypospolitej. Wiecie Państwo, dlaczego należy ją czytać tak, jak ją napisano? Ponieważ to Państwo, moi rodacy, zgodziliście się na tą konstytucję w referendum, czytając ją tak, jak ją napisano, bo w swojej większości nie jesteście Państwo ekspertami od interpretacji prawniczej, nie jesteście Państwo ekspertami od rozumowania prawniczego i jest wielkim oszustwem ustrojowym wyciąganie z treści konstytucji tego, czego nigdy w niej nie zapisano. Mówię to z całą mocą. Szanowni Państwo, ten prezydent będzie prezydentem także i zwierzchnikiem sił zbrojnych. To wielka jego odpowiedzialność. Moi drodzy, Duda był prezydentem przez dekadę, raczej zajmował to stanowisko. 10 długich lat pełnych milczenia, gdy trzeba było mówić, i przemówień, kiedy lepiej było milczeć. 10 lat podpisywania wszystkiego, co mu podsunęli, jakby jego długopis miał, nie wiem, własną wolę i do tego jeszcze ADHD. To całe to jego przemówienie, taka ostatnia kanonada słowna, ostatnia próba przypomnienia światu, że to on był i że mówił, że krzyczał. No i że mimo wszystko naprawdę uważa się za ojca narodu. Tyle, że jak w złej takiej telenoweli Ojca Nieobecnego, który pojawia się raz na dekadę, rozwala wszystko, rozdaje medale i mówi: pamiętajcie, kto je wam dał. Może teraz będzie miał czas, żeby zastanowić się nad sobą, albo chociaż w sumie nie. Pewnie zajmie się komentowaniem wydarzeń, w których nie bierze już udziału. No a my, moi drodzy, wreszcie będziemy mogli obejrzeć przemówienie z okazji 3 maja bez obawy, że skończy się jakimś moralnym bełkotem, westchnieniem: a teraz Polska. Ale jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeden taki istotny fakt, który może w przypływie codziennych informacji wielu ludziom umyka. A mianowicie Duda, gdy słyszy o nielegalności neosędziów, natychmiast zaczyna, nie wiem, się prężyć niczym spławik podczas brania, bo świadczy to o tym, że zamiast być strażnikiem konstytucji, świadomie i z premedytacją ją łamał. I łamał ją przez lata w imię zadowolenia swojego prezesunia. Powiem wam tak, bije to przede wszystkim w jego przyszłość po zakończeniu tej kadencji, a przyszłość raczej będzie miał, jak mi się wydaje, marną.
Przecież nikt tak naprawdę o zdrowych zmysłach go nie zatrudni, nie będzie płacił za jego występy, a tym samym utożsamiał swoje dobre imię i autorytet nawet z obecnością osoby kompletnie skompromitowanej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Bo jeśli obecny rząd dotrzyma słowa, to przed Dudą też widmo rozliczeń i wielu procesów sądowych, zaraz po tym, jak przestanie go chronić prezydencki immunitet. I tutaj niech nikogo zatem nie zdziwi jego nerwowość, taka, nie wiem, abstrakcyjno-irracjonalne zachowanie, bo w najbliższym czasie będziemy coraz częściej świadkami tej patologicznej agonii politycznej, jak też i osobistej. W obecnej sytuacji, mam tu oczywiście na myśli większość parlamentarną, ciężko go będzie postawić przed Trybunałem Stanu, ale z pewnością posypią się prywatne akty oskarżenia, bo przecież niejednokrotnie podczas tej swojej, pożal się Boże, prezydentury pomawiał, oczerniał i poniżał autorytety różnych ludzi. Poza tym najprawdopodobniej po sierpniu 2025 roku nikt go nie będzie chciał zatrudnić, jak wspomniałem, nawet Trump. Bo nawet Trump przejrzał na oczy i zrozumiał, że obecność tego klauna w swoim otoczeniu będzie mu po prostu szkodziła. Mam jednak taką nadzieję, że kiedyś stanie przed Trybunałem Stanu i zostanie dokładnie rozliczony za wielokrotne łamanie konstytucji oraz przekraczanie swoich uprawnień. Ale moi drodzy, tymczasem nie dajmy temu kierownikowi schroniska dla przestępców zapomnieć o tym, co myślą o nim zwykli Polacy. Duda i kaczyści, a szczególnie ten kandydat Targowicy na prezydenta, Karol Batyr Nawrocki, mają tupet, aby ośmielać się wyjść ze swoich pałaców w święto Konstytucji i udawać jej obrońców. O Nawrockim w 2 kolejnych filmach zrobię osobne materiały. Jeden, bo też warty jest uwagi, pobytu jego w Stanach, a trzeci o tych mieszkaniach, ale to w następnych materiałach. Ale wracając do tematu. Jeśli chodzi o Nawrockiego, powiem wam krótko tak. Ten o wątpliwej reputacji kandydat na prezydenta jechać do Trumpa, aby donosić, szczuć na polski rząd i opowiadać o patriotyzmie, wzywać do pomocy obcych, by oszukać Polaków, to jest po prostu dowód na bezideowość tych ludzi, sprzedajność, cynizm i absolutny brak honoru, chociaż co u pisowców jest naturalne. Zamiast zamknąć się ze wstydu w domach, leżeć krzyżem po kościołach i pokutować za grzechy, oni idą po prostu kłamać, pomawiać, szczuć, pluć na swoją ojczyznę, na swoich rodaków. Takie tradycyjne przemówienie w rocznicę uchwalenia Konstytucji wygłaszają ci, którzy od czasu objęcia władzy niszczą przejętą przecież na drodze referendum ustawę zasadniczą i zapowiadają stworzenie swojej własnej. Ciekawe czemu. Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność. Przez chwilę miałem nadzieję, że pani nie ma na sali, ale niestety. O, bo jesteśmy tu na sali, kurwa! Ściągnąć to można kota z drzewa, a nie ministra na posiedzenie Sejmu.
Od 2 grudnia, od czasu, gdyśmy sprowadzili relikwie świętego Andrzeja Boboli do kaplicy sejmowej, zaczęło się uspokajać na granicy. Pegasusem opozycję podsłuchują. Co? Pegasus. Pegasus, co? Ja nie rozumiem. Co to? Sprawa Pegasusa jest jednym wielkim wymysłem, jest po prostu bajką. O jakimś smoku, który tutaj biegał po Polsce, tylko takiego smoka nigdy nie było. Który głupi, a który głupszy. Jakie można mieć zastrzeżenia do premiera Morawieckiego? Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania. Obniżenie cen produktów o 5 zł. U nas spadły zgodnie z obietnicami. Dzięki działaniom, które podjął rząd, mamy dzisiaj najtańsze paliwo w Europie. Będzie to osiągnięcie bez żadnej przesady, na miarę 1050 lat naszej historii. Zostało to tak przeprowadzone, że nawet Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak nam wyliczyć wynagrodzenie. Najlepszy minister finansów w środkowej Europie. Pan chyba oszalał. Naprawdę? Naprawdę? Niestety jest to, czego najbardziej się obawialiśmy. Same fejki. Friend in need is a friend indeed. Polski rząd absolutnie panuje nad sytuacją. Potrzebne są pieniądze, jeszcze raz pieniądze, jak powiedział pewien wielki zdobywca. Ja nie mam tutaj obaw o to, czy pieniądze z KPO trafią do Polski, ponieważ to jest pewne. Nie jestem pewien, czy one są nam potrzebne, KPO. To powinien być pik, a potem powolny spadek. Odradzam kupowanie w tej chwili węgla. Od węgla już się odcięliśmy. Dla Polski jest jedna najważniejsza rzecz. Jak najszybciej odciąć się w ogóle od ropy i gazu. Chyba państwo przeceniacie Premier nie wie. możliwości profetyczne pana premiera. No. Sytuacja jest pod kontrolą pod warunkiem, że państwo będziecie z nami współpracować. Dziękuję. Ja poszedłem do polityki po to, żeby służyć ludziom. To nawet jakiś pacjent szpitala psychiatrycznego by na to nie wpadł. Po prostu nie w kij dmuchał. Panie premierze, czy chciałby pan, żeby cewnik panu zakładała 67-letnia pielęgniarka? Teraz już tylko trzeba, żeby przebiegł maraton, ale nie z 5:44. Nie będę narzekał, że pada. W Miami mógł mieszkać, w Nowym Jorku mógł mieszkać, w Los Angeles mógł mieszkać, w Paryżu, w Londynie, w Monako, wszędzie. Bardzo bym prosił, żeby pan opuścił audycję, bo nie da się z panem porozmawiać. Broni pan Tuska, który po prostu robił deale po prostu z Proszę Putinem. opuścić audycję. Skandal po prostu. Dziękuję bardzo. Cały onet. Mamy w Polsce równość wobec prawa. Partykularnie wykorzystuje się środowiska sędziowskie do gier politycznych. Jeżeli chodzi o profesora Strzembosza, to pamiętam go ze studiów, jak byliśmy na takiej wycieczce i pan pierwszy prezes wówczas przyjął nas w swoim gabinecie. Rozmawiałem z osobą dosyć ważną w Polsce, której właśnie wzrósł kredyt o 100%. Więcej? Nie sądzę. To chyba nie potrafią liczyć. I w banku skorygował to i było obniżone. To jak się zaciąga kredyty, a to się je spłaca. Zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. Kurator zadecyduje, które organizacje wejdą do szkół. Dostarczyliśmy w ramach akcji 75+ 338 opakowań lekarstw dla 3,5 miliona seniorów. Jest takim wielkim strategiem, że przebił Napoleona. Kaczyński? Oczywiście. Kiedyś było trochę lepiej. Dzisiaj jest niestety bardzo, bardzo źle. Ja wam mówię, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ceny warzyw i owoców wyraźnie spadają. Klienci dużo mniej płacą też za cukier. Tani jest również chleb. Spadają też ceny paliw. Ceny we Francji są bardzo, bardzo wysokie. Skandalicznie wysokie. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o gaz. Będę miał okazję spytać pana premiera w najbliższej Radzie Ministrów, jaki jest plan działań w tej sprawie. Nie ma w tej chwili kryzysu finansów publicznych. To, żeśmy otrzymali KPO, Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców,
Matka Boża w czasie najbardziej zagorzałych walk 2 razy ukazała się nad polem bitwy. Kiedy to się stało? Wtedy podjęły działania instytucje. Gdybyśmy zostali przegłosowani, po prostu się do tego nie zastosujemy. A może to właśnie taki symbol można usiąść? Zostań w Polsce. Platforma Obywatelska chce, by CBA sprawdziło majątek jednego z wiceministrów rolnictwa. Stopy mają to do siebie, że raz idą w górę, raz idą w dół. Stężenie tlenu rozpuszczonego rośnie. W nocy maleje. Dziecko, które chce iść do szkoły katolickiej, to rzeczywiście jest bohater. Koniec tego dobrego. Wielokrotnie byłem w Anglii, tam jest nieporównanie ostrzejszy stosunek. Czy pan mógłby zostawić moją żonę w spokoju? W Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 zł, nawet jest mniej warte. Pytania muszą być na piśmie. Około 5:45 byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. Jestem właściwym prezesem na taki trudny czas. Podobną opinię mam o tym rządzie, który w tej chwili jest. Czy w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego? Oczywiście, to, że jej do tej pory nie ma, jest skandalem. Co ma przepraszam bardzo. Poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Niech Polak sobie żyje tak jak chce. Goły i niewesoły. Patrzyłem na cenę masła, wcale nie jest aż takie drogie. Widziałem po 6. Ja mam telefon, a w telefonie zdjęcie, które przysłał mi syn, gdzie pół kilograma chleba kosztuje złoty 79. Wiemy, że dzisiaj 500 plus to nie jest 500 zł, tylko 300. Wiemy to, bo jest inflacja. Ma rację. Nadmierną. Ustawę o dodatkowym świadczeniu podpisał prezydent Andrzej Duda. Wypłata 14 także w tym roku. Z inflacją jest trochę tak jak z Tuskiem. Przybyła do nas z zagranicy i przeszkadza tak, jak tylko potrafi. Panie Tusk. Tusk znaczy, co Tusk zrobił. Tusk znaczy bieda. Tusk równa się lenistwo. Przypadkiem Donald Tusk, to tak jak powiedziałem, znaczy bieda. Dziękuję. Pacjent nie musi się spodziewać niczego. Nie znam żadnych dowodów na to, żeby pani minister Zalewska miała jakąkolwiek wiedzę. Skąd ten węgiel będzie? Sprowadzany z zagranicy. Jesteśmy zaniepokojeni dostępem państwa do informacji zastrzeżonych. Daniel Obajtek. Tworzył chyba jedyny do tej pory w Polsce sklep taki w stylu amerykańskim, gdzie można wjechać samochodem i prosto z samochodu kupować. To jest rafineria procesingowa. Czy pan wie, co to jest rafineria procesingowa? Niech mi pan odpowie na to pytanie. Wie pan, co to jest? Można o 300 litrów więcej paliwa kupić. Postanowił zatruć jedną z najważniejszych rzek w naszym kraju. Tak, żeby wszystkie stworzenia mogły spokojnie tam sobie jakby, tak jak do tej pory, żyć. Moja kadencja konstytucyjna trwa 9 lat i ja nie zamierzam naruszać prawa. Tak, otworzyła się kulka z nazwiskiem pana sędziego Tomasza Demendeckiego. Więc tutaj nic nie było planowane, natomiast wszystko jest zaplanowane. Najnowsza historia Polski, pięknie pokazana. To, że jest dobra, to widać, jak niepolscy Polacy jak się denerwują. Okej, rozgadałem się, przepraszam, już zmierzam do końca. Podsumowując, do czego Duda wykorzystuje obchody święta Konstytucji 3 maja? Ano do wściekłego ataku na obecny rząd, który według niego łamie ów dokument. Mówię tu o Konstytucji notorycznie, bo odczytuje w nim to, czego tam nie ma, oraz podkreślenia swoich, no i oczywiście pisowców, zasług dla Polski. Zachęcenia do wspierania Trumpa, zacieśniania więzi z obecną administracją, no mówię tutaj trumpowską administracją, szczególnie teraz jest no po prostu the best. A jakie ma
tajemnice, nie wiem, wojskowo-atomowe, które staną się naszym udziałem, no tego nie wie nikt. On chyba sam tego nie wie. No, ale na szczęście też łaskawie jest za zacieśnianiem więzi z Europą, no prawdziwy łaskawca. A czego to Duduś nie zrobił, a o co to on zabiegał, no szczególnie w Ameryce, kiedy stał pod drzwiami, potem krótkie spotkanie w schowku namiotły. No ileż to on nie załatwił, no wszystko nam załatwił, by Polska była bezpieczna, silna i dumna, rzecz jasna. No ja już nie wspomnę, że tutaj nieskromnie też dał do zrozumienia, jakim to on świetnym organizatorem był. Szczególnie wsławił się współorganizowaniem lotu do Smoleńska, musimy tu pamiętać, no bo o tym skromnie nie wspomniał. Podkreślił, że trzeba zacieśniać wszelkie więzi, by Polska była niezagrożona i mocarna. Dziękował, że mógł 10 lat pełnić swój urząd. Niech w Polsce nigdy nie będzie cynizmu i draństwa. No tak, on przez 10 lat u niego mógł być cynizm i draństwo, teraz już nie może. No, zacytował znaną już frazę, sugerując, że teraz jest że teraz jest cynizm i draństwo, za jego kadencji w ogóle tego nie było. No, tak sobie wołał tym patetycznym głosem, wzywając swoich zwolenników do udziału w wyborach, które wyłonią godnego jego następcę. Oby kuźwa nie. No ale ja wam powiem tak, mam nadzieję, że następnym prezydentem zostanie ktoś kompetentny i nie będzie musiał się stale uczyć i obstawiać setkami doradców, za co karnie płacimy wszyscy przez te kompromitujące często Polskę 10 lat tej służby Dudy na tym stanowisku. Oby nigdy więcej coś takiego jak Duda prezydentem nie było. Także ponowię mój apel, moi drodzy, dokonajmy po prostu dobrego wyboru, kochani rodacy, byśmy znów nie musieli się wstydzić i mieć w pałacu takiego hamulcowego człowieka, któremu demokratyczne normy wyznaczała partia, której był pokornym sługą, no i podnóżkiem, i który znów stworzy chaos w sądownictwie, któremu bliskie będą sprawy kobiet, mniejszości, zasady demokracji oraz nade wszystko rozwój gospodarczy, bo to właśnie on świadczy o sile każdego państwa, czyni życie ludzi lepszym i przyjemniejszym. Po prostu prezydenta, który nie będzie dzielił Polaków na lepszych i gorszych, nie będzie ich odczłowieczał. A nasza konstytucja, moi drodzy, niech konstytucja nasza dumna będzie przewodnikiem kolejnego i mam nadzieję prezydenta, a nie rezydenta. Bo chyba nie muszę nikomu tutaj przypominać, że na urząd prezydenta wybieramy strażnika konstytucji, a nie bramkarza. Także to tyle. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta kamerka nie jest najgorsza. To jest taka przejściowa. Także postaram się jak najszybciej kupić coś porządniejszego. A na dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Oczywiście liczę na komentarze, opinie. Cóż jeszcze mogę dodać?
No, następny materiał, 2 materiały będą o Nawrockim, bo są dość ciekawe, powiem wam, dość dużo materiału zebrałem, także będą o Nawrockim, a później postaram się, jeśli to możliwe, nadganiać to wszystko, co się dzieje w chwili obecnej, chociaż są tak szybko, to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie, że nie wiem, czy nadążę. Ale się przynajmniej postaram. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Dobry wieczór, witam Państwa. Dzisiaj, jak obserwujemy, znacznie spokojniej aniżeli 2 miesiące temu. Co prawda była kontrmanifestacja, ale nie doszło tutaj do żadnych spięć, do żadnej konfrontacji. Rozmawiałem przed chwilą z profesorem Nałęczem.